Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj dużo się dzieje. Mamy przyjemność porozmawiać z Panem Piotrem. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Woźny Piotr. Znajdujemy się w gospodarstwie, w którym aktualnie świadczymy usługi zbioru kukurydzy na ziarno. Duże to jest gospodarstwo, na którym te usługi robicie? W granicach około 350 hektarów. To taki jeden z większych już kontrahentów, nie? No już tutaj troszeczkę... Jest na czym podziałać, Jest na czym. ale bo przede wszystkim jest czym działać. Jest czym. Jest czym. Akurat tutaj możemy pokazać sprzęt, jakim dysponujemy. Między innymi tutaj firmy Korbanek, mam na myśli przyczepy przeładunkowe. No, robi wrażenie. Bergman, marka sama w sobie. Don't Possible, naprawdę heavy. Ogromne, mocne trio działające tutaj. Tak jest. Tak, działamy prężnie, świadczymy usługi na naszym województwie. Nie ukrywam, że te przyczepy robią naprawdę super robotę. Maszyny, mam na myśli kombajny, nie stoją, a to jest cały początek naszego łańcucha firmowego. Właśnie, a chciałem się dopytać, bo to nie było tak, że pojawiły się od razu 3 przyczepy. Firma się rozwija, każdego sezonu coś tutaj się dzieje, coś nowego jest tak naprawdę dokupowane, nowe projekty. I przyczepy, jak dobrze pamiętam, to też corocznie chyba przybywa kolejna przyczepa. No nie da się ukryć, że no poszerzamy ten tutaj nasz tabor, również i rolniczy, z tego względu, że chcemy być jak najbliżej gospodarstw, którym świadczymy usługi. Chcemy, żeby te usługi były jak najszybciej, jak najlepiej, jakościowo też wykonane. I stąd akurat no tutaj już u nas jako w firmie 3 te przyczepy. No, mamy 3 kombajny. No to każdy kombajn, żeby tą swoją przyczepę miał, żeby nie musiał stać. Tu jednak dzięki temu takiemu duetowi poprawiamy niesamowicie te wydajności, no i przede wszystkim tą efektywność zbioru, no bo doskonale wiemy, że tutaj zależy no na czasie, nie? No i żeby ten klient też gdzieś nam nie uciekł, no to musimy w danej jednostce czasu możliwie szybko te usługi wykonywać, no bo troszeczkę inaczej jak te roboty, te prace wykonujemy na swoim gospodarstwie, no to możemy powiedzieć, że tutaj można dać sobie czas, nie? Natomiast no, przy usłudze tego czasu wiecznie brakuje. No nie da się ukryć, że no, jest ciężko, już pracujemy od 11 czerwca dzień dnia i śpimy po 4 godziny, także już też troszeczkę jesteśmy wyczerpani. Taki mamy tutaj jakby natłok pracy, gdzie też doskonale gospodarstwa rolników rozumiemy, bo mamy sami gospodarstwo. A no właśnie, bo od tego byśmy musieli zacząć, Piotr, bo Wy swoje gospodarstwo również macie, również prowadzicie. Oczywiście tak jak całą firmę prowadzicie, no rodzinnie, można powiedzieć, takie gospodarstwo też to jest takie rodzinne, nie? No, to tak, mamy jako firmę, firma jest rolno-spożywcza, posiadamy też gospodarstwo około 140 hektarów, niedużo na ten sprzęt jaki jest, ale też mamy problem z zebraniem ziarna w naszym gospodarstwie. Tej najwyższej jakości w odpowiednim momencie, nie? No tak, no bo tutaj próbujemy jakby stawiać, że na priorytetem są tutaj jakby rolnicy, którzy nas tutaj wynajmują na tą pracę. No a swoje no gdzieś tam po drodze, gdzieś wracamy wieczorem, gdzieś tam, a to hektar, a to 2, gdzieś, no jak tylko jest gdzieś tam możliwość, to coś tam szarpiemy troszeczkę. Ale priorytetem jest tutaj inne gospodarstwo. Jasne. Wracając do przyczep przeładunkowych, marka Bergman, modele GTW 430. Najpotężniejsze maszyny i tak naprawdę jeśli chodzi o wyposażenie, tutaj hydropneumatyczne dyszle, wózki hydrauliczne, to wszystko powoduje jeszcze większe możliwości tych maszyn, jeszcze większe możliwości logistyczne, bo Wy też dowozicie bezpośrednio do siebie na skup tymi przyczepami, czy to współpracuje tylko i wyłącznie już z transportem ciężarowym? No na dzień dzisiejszy już mamy tego taboru 30 samochodów, także już tutaj dosyć mocno się zabezpieczyliśmy. Czyli tu działacie jakby na wielu płaszczyznach i zbiór tak naprawdę towaru, czyli koszenie, odbiór, no i też transport. Tak, przyczepami tutaj ciągnikami staramy się głównie jeździć tylko pod kombajnami po polach. Mamy różne tereny.
W tym roku zdarzają się nawet miejsca, co prawda teoretycznie jest susza, ale po tych ostatnich deszczach, jakie spadły, trafiają się miejsca, gdzie jest mokro. Tymi przyczepami staramy się tylko jeździć po polach, i dowożąc to ziarno do przyczep, do naczep, do samochodów, gdzieś tam na poboczach, gdzie tylko jest to możliwe. Jasna to sprawa, na owrociach przy drogach utwardzonych, gdzie ten transport po prostu czeka. Tak, gdzie czeka i wtedy szybki rozładunek i ogień dalej. No właśnie, za nie? kombajnem. No bo tak jak musimy wspomnieć sobie, konstrukcja maszyny pozwala na tą gigantycznie szybką logistykę tego towaru, czyli odbieranie od kombajnów i dostarczanie do środków transportu, ale przede wszystkim sam proces rozładunku, który jest mega szybki, a przede wszystkim mega bezpieczny dla ziarna, bo to ziarno nie jest uszkadzane. To, co już wspominałeś zresztą w kuluarach, jak żeśmy mieli okazję porozmawiać. Zgadza się. Ziarno tutaj w tych przyczepach no już bodajże chyba 4 sezony używamy tych maszyn i nie zauważyliśmy jakiegoś pogorszenia jakości ziarna, gdzie na tym ziarnie nam najbardziej zależy, bo prowadzimy skup, suszymy 1000 ton na dobę suszarnia. A no właśnie, muszę Ci wtrącić, no bo musimy wspomnieć o kolejnych gałęziach, bo to nie tylko, że Wy skupujecie, robicie usługę zbioru, ale też macie własne magazyny, własne suszarnie. Tak, no tutaj jako firmowy to taki cały łańcuch, tak? Od kombajnu tutaj zbożowego poprzez przyczepy przeładunkowe, transport samochodowy, ciężarowy, skup kukurydzy, suszenie kukurydzy, także no tutaj mamy tych gałęzi kilka. Można powiedzieć, jak to takie powiedzenie, od pola do stołu. Okej, czyli brakuje jeszcze jakiejś piekarni czy czegoś takiego, żeby tą jakby młyna kukurydzianego, tak? Ale no to czas i życie pokaże. Jasne. Na ten moment to tutaj jakby te kombajny, transport, suszenie kukurydzy, skup cały czas prowadzimy. Jasna sprawa. Bo skup, ale młyn też chyba już macie, czy nie? Tak, mamy młyn pszenny. Tutaj jako na pierwszym oddziale, który się znajduje Świny koło Koluszek. Tam jest główna siedziba, początek całej tutaj Całej waszej historii. Całej waszej historii firmy. stworzonych przez rodziców. Bo właśnie, bo wracając trochę, przepraszam, tak do samego początku, bo w kuluarach mieliśmy już okazję rozmawiać dzisiaj z ojcem, czyli Tak, z założycielem. prezesem. Tak, z prezesem, założycielem waszej firmy Jakpol. Jest szansa, że jeszcze dzisiaj się za chwilę spotkamy z ojcem na oddziale, jak czas oczywiście pozwoli, no bo ojciec jest obarczony wieloma obowiązkami, wieloma sprawami. Podczas krótkiej rozmowy, no to non-stop tak naprawdę na telefonie, bo tych spraw jest. Także ojciec tam na pewno opowie nam co nieco więcej, jeśli chodzi o kwestie pracy młynu i tak dalej. Ale to, co wspominał, to firma chyba założona była w roku 90, jak dobrze pamiętam, tak chyba ojciec wspominał. Także... Tak, to były początki lat 90. 30 bodajże 3 lata działamy na rynku. Rozwijamy się cały czas do przodu. A to świadczy o niesamowitym zaufaniu, jakim darzą Was okoliczni rolnicy i nie tylko okoliczni rolnicy, no bo rozwijając firmę też poszerzacie terytorium działania, bo to już tak naprawdę macie, słyszałem, dość spore zasięgi. Znaczy tak, jeżeli chodzi o firmę, to Polska i też Europa gdzieś tam wchodzi bliska. Nawet tak. Bliska gdzieś jeździmy, tak? A jeżeli chodzi tutaj o ten sprzęt, no to na ten moment tutaj jakby skupiamy się na województwie łódzkim, aczkolwiek nie ukrywam, że większe gospodarstwa, gdyby były zainteresowane, też jesteśmy jak najbardziej za. Chcemy jechać, chcemy robić robotę, chcemy tutaj też doświadczyć tak, żeby każdy był zadowolony. Staramy się, żeby ta jakość była jak najlepsza naszych prac wykonywanych, żebyśmy mogli tutaj jakby jeszcze bardziej się poszerzać, tak? Ja cieszę się, że ta współpraca między nami, czyli między firmą Korbanek a firmą Jakpol jest na najwyższym poziomie. Obydwie strony są zadowolone.
po części dzieje się to dzięki naszemu przedstawicielowi, dzięki Karolowi. Tutaj często Was odwiedza. No jest, tak właśnie. Co przyjedzie, coś tam, to zaraz jakieś... Ta relacja jest dobra, zresztą on też chwali, że ta współpraca z Wami fajnie wygląda, jest ten dialog, ta zmiana pokoleniowa u Was naprawdę pokazuje, że jednak młodzi ludzie mogą być zaangażowani, chcą być zaangażowani, no i widać efekty, widać sukcesy tego. Rolnictwo u nas w Polsce jest ciężkie, tak? Ciężki kawałek chleba, aczkolwiek to też po części jest pasja. Piotr, co jest fenomenalnego w tych maszynach, bo wiem, że jak jeździcie, bo sam jesteś operatorem i ciągnika, i kombajnu, ale widzę, że ciężko Cię wyrwać z tego sprzętu. Trzeba przyznać, macie go na najwyższym poziomie, nie tylko to, co znajduje się za ciągnikiem, ale same konie u Was, no naprawdę najwyższy poziom, najwyższa półka. Ale co tak Cię urzekło, czy Was co urzekło, że po przetestowaniu pierwszej przyczepy nastąpiły rozważania i decyzja na drugą. Długo nie trwało i po zakupie drugiej przyszedł czas na trzecią i mamy tutaj silne trio poprawiające Waszą logistykę pracy, jeśli chodzi o kwestie usług, a to jest najważniejsze. Nie ukrywam, że w tych przyczepach takim naszym dużym zaskoczeniem na plus jest zawieszenie. Nie? Na tych, wjeżdżamy w różne tereny mamy i musimy przez rów przejechać. Ten rów jeden jest mniejszy, drugi jest większy. Aha. Przyczepy... Czyli kaskadersko działacie. Zamykamy oczy, dodajemy gazu. No widzę, bo tak się śmiejąc oczywiście, moce w koniach pociągowych są duże. No, na tym to polega, że musimy się szybko przemieszczać od kombajnu do środków transportu, które są przy drogach, przy uwrociach, przy tych miejscach utwardzonych. Tego czasu ciągle nam brakuje. Chcemy to zrobić jak najszybciej, żeby jak najwięcej tego materiału zebrać w tych optymalnych warunkach. Zgadza się. No tutaj tak, szerokość opon na pewno jest bardzo ważne, tutaj ważna tak, w tych walorem. przyczepach, tak, walorem. Z tego względu, że tereny, jeżeli są jakieś podmokłe, to one nie siadają, tak? No jednak ta masa jest rozłożona. Zawieszenie na tych przyczepach jest po prostu fenomenalne. To, co one potrafią gdzieś tam w tych terenach, gdzie jeździmy, rów przejechać, coś, nie ma problemu, żeby, nie wiem, gdzieś ona się mocno pochyliła, żeby gdzieś przeszło nawet operatorowi przez myśl, że coś może się wydarzyć nie tak. Żebyśmy je przewrócili. No wiadomo, dla chcącego nic trudnego, jak to się mówi, nie? Ale tutaj naprawdę po tych sytuacjach sam osobiście różne tereny wjeżdżam i zawieszenie jest mega. Sama wielkość bunkra chyba też ma znaczenie. Znaczenie też ma, nie da się ukryć, że to jest już kawałek tej stali ciągniemy za sobą. I trzeba uważać, na pewno trzeba uważać, to już nie są ani tanie rzeczy, ani też to jest masa. A nade wszystko in plus jest to, że zajeżdżając taką przyczepą pod jednostkę transportową, pod ciężarówkę, za jednym razem załadowujemy ją do pełna i wtedy ją uwalniamy i ona już może nam uciekać. Tak, nie? Dla nas to jest bardzo ważne, stąd dlatego przyczepy o 43 metry, tak? Bo mamy samochody ciężarowe, gdzie gdybyśmy mieli mniejsze te przyczepy, tak, mniej pojemnościowe, to ten samochód by musiał dalej stać i czekać. A no też właśnie i to jest całe clue tutaj uzupełnienia tego łańcucha logistycznego. Nie? Tak, a tak jedna przyczepa przeładowcza jedzie, samochód zasypie, samochód jedzie. Nie? A teraz tak szczerze, jakie prędkości wyładunku całego bunkra udaje się uzyskać? No tutaj Valtra, Fendt, ten mniejszy nie da się ukryć, ale na wałku 1000 wam nie pójdą. Musimy to robić na 540. Tutaj ten konik, co tu stoi, akurat na 1000 idzie w miarę, aczkolwiek też nie ukrywam, że ma co robić. Ale nie? szczytowo ile? Poniżej, rozumiem, w kukurydzy poniżej 3 minut. 2,15. Udaje nam się 2,15 osiągnąć czasowo od momentu uruchomienia wałka do kompletnego opróżnienia. Tak, do kompletnego opróżnienia. Pełen szacun. No i tu sami siebie próbujemy jeszcze tam, może szybciej się uda, zobaczymy, nie?
będziemy bić rekordy. Okej. Dzięki komu tak naprawdę to wszystko się dzieje? Dzięki komu? Ano dzięki relacji Karola, naszego przedstawiciela, z klientem. Dzięki tej dobrej relacji, którą nawiązuje Karol poprzez wieloletnią współpracę. Bo Karol, ile lat już tutaj obsługujesz firmę Jakpol? Oj, pewnie 16 rok leci teraz. 16, nie? no 16 to lat niedługo już, wasza współpraca będzie 18 będzie. Chciałem powiedzieć, niedługo wasza współpraca będzie pełnoletnia. Tak, nie? tak. Karol, Super. przedstawiciel tutaj na województwo łódzkie, na sporo powiatów ma, ale Tak swoich jest. klientów zna jak przyjaciół, jak rodzinę i z nimi utrzymuje naprawdę relacje na najwyższym poziomie, no co tak naprawdę owocuje mega dobrą współpracę, co widać za naszymi plecami. No tak. Także super. Życzyłbym sobie tak owocnej współpracy, jak mam z firmą Jakpol, no w ciągu następnych paru lat. Ja tylko dołożę tam jeszcze, że kiedy tylko Karol do nas na herbatkę przyjedzie, to musi coś nam wcisnąć i sprzedać. Także co tylko jakaś kawka, to jest nowy Jest. sprzęt. Nie? No. Super. I tak jak obiecaliśmy przed chwilą, mamy okazję, znalazł trochę dla nas czasu pan Jakub Woźny, prezes firmy Jakpol. Witamy bardzo Witam serdecznie, kłaniam Z się. synem żeśmy porozmawiali na polu, tam gdzie się dużo dzieje. Pan też przejazdem tam Tak, zagościł. zagościłem, żeby zobaczyć tą akcję. Czujne oko, że tak powiem, Saurona musi obserwować, nie? Bo pańskie oko... Konia tuczy, jak Konia to stare tuczy, przysłowie tak, mówi, zgadza się. i tego się trzymamy, no bo zresztą, tak jak już żeśmy wspominali ze synem, firma funkcjonuje już od 34 lat. 92 rok mamy oficjalne założenie firmy 9.2. Powstała oficjalnie, ale już tym zbożem zaczęliśmy obracać od roku 90, no bo jak to były po tych przemianach komunistycznych, to były takie czasy, no że inne jeszcze, czasy niż dziś, no inne czasy. niewyobrażalnie inne. No i można było tą działalność trochę zaczynać, tak można powiedzieć, jakby dzisiaj brzydko mówiąc, na dziko. Z partyzanta. Z partyzanta, tak. ale no później no niestety już obracając towarem, z czasem się to wszystko klient musiało chciał cywilizować. fakturę i tak dalej, trzeba to wszystko było układać. No i uporządkować. z żoną założyliśmy w 92 roku jako pod nazwą Zakład Przetwórstwa Zbożowego Jakpol. Okej. Panie Jakubie, z synem żeśmy rozmawiali tam o tych rzeczach, które się działy na polu, bo też i gospodarstwo rodzinne prowadzicie, takie Tak, zgadza nieduże się. można powiedzieć, bo No wspominał tam nieduże. 130 hektarów 140, to co wspominaliśmy, dzięki temu tak naprawdę rozumiecie rolników, bo sami też jesteście Jak najbardziej. Mamy to na co dzień. Panie Jakubie, tak jak wspominaliśmy, prowadzicie gospodarstwo własne, prowadzicie usługi. Zbiory tak. kukurydzy nade wszystko, Przede wszystkim. skup kukurydzy, suszycie ją we własnym zakresie. Zgadza się. Tak nieskromnie zapytam, ile to jest mniej więcej ton rocznie? Oczywiście rok do roku bywa różny, ale... W zeszłym roku można powiedzieć mieliśmy taki jakby trochę wyjątkowy przypadek, bo mieliśmy jakby taka rodzinna padła decyzja na zakup dodatkowo, bo mamy osobiście jakby jedna firma, ale 3 oddziały swoje. No i nadarzyła nam się okazja kupna 4. oddziału. Okay. Gdzie też ta sama branża, czyli jakby kukurydza, duże powierzchnie magazynowe suszenia. Spróbowaliśmy to, żeby akcja nam nie uciekła kukurydziana. Wynajęliśmy ten obiekt z możliwością wykupu. Okay. No i była taka nasza jakby takie plany, że przerobimy ten sezon, ułatwimy później finanse i kupimy tą firmę. No ale z pewnych tam przyczyn, które nam stanęły na drodze, ta transakcja nie doszła do skutku, no i musieliśmy wrócić do tego, co posiadamy. Czyli jakby na ten sezon mały kroczek do tyłu. Czasem trzeba tak zrobić. Myślę, że może nie na bardzo długo, dlatego że no w zeszłym roku tej kukurydzy tam mieliśmy jako mokrej, to zbliżaliśmy się do 100 000 jako mokrej. W tym roku będzie to no, połowę, ponieważ nie mamy tego obiektu.
ale No i te moce jest przerobowe też są wtedy inne. nie? ograniczone i dlatego nie możemy tego powtórzyć. Ale w kuluarach, Ale- w kuluarach rozmawialiśmy. Wiem, że wszystkiego Pan nie zdradzi i nie chce zdradzać, ale są pewne marzenia i jeszcze jest Pan osobą no, pełną wigoru, widzę, jeśli chodzi pod kątem działania tutaj firmowym i są marzenia rozwoju. No nie da się ukryć, że no, ten rocznik na tak spokojnie żyć nie może. Nie potrafi. Musi coś robić i mieć problemy na głowie. No i po decyzji rodzinnej, tutaj całej rodziny, bo nie da się ukryć, że Działacie rodzinnie? mamy, no ja głównie z żoną jakby jesteśmy założycielami, ale teraz nam dzieci dorosły, 2 synów i córkę. Wszyscy są już dorośli, czyli te decyzje są już zapadają na takim szczeblu rodzinnym. Takiego zarządu można powiedzieć. Takiego potocznie. zarządu, tak. Aha. No i jest decyzja, od której raczej odwrotu już nie ma. No, mamy lewator w miejscowości Rogów, mamy tam terenu ogólnie 10 hektarów w jednym kawałku. Sporo. No i kończą się już jakby przygotowania projektowe. Za miesiąc dostaniemy pozwolenie na budowę powierzchni magazynowej na 45 000, suszarnie 1500 ton na dobę Suszenia efektywnego. także okej. ogólnie byśmy mieli możliwość suszenia w komplecie, jakby to powstało, 2500 na dobę. Czyli takie 100 000 to tak leciutko można w sezonie krótkim nawet sobie tej kukurydzy wysuszyć. To, co sławetne słowa Pan przed chwilą powiedział, w krótkim sezonie, bo ten sezon, to okno transferowe nam się robi coraz mniejsze i zależy tak naprawdę w cudzysłowie na każdej minucie. No i też inwestycje w ten tabor maszynowy, w przyczepy Tak, przeładunkowe, to co już z Piotrem rozmawialiśmy, aby wykorzystać do maksimum wydajności przede wszystkim kombajnów. Ale tutaj za plecami jedno słowo, bo nie tylko kukurydza, że tak powiem, w tym całym biznesie, nie tylko transport, nie tylko te usługi, ale tutaj mamy za plecami młyn. Młyn. To jest nasze, jakby można powiedzieć, najstarsze i główne zajęcie, Okej. jeżeli chodzi o młynarstwo, o mąkę, bo Czyli od w tego Trące wszystko się zaczęło. Tutaj się właśnie to To wszystko się Aha. zaczęło. W 92 roku zaczęliśmy jakby działać, ale nie mieliśmy własnego młyna. Robiliśmy to wszystko usługowo po kilku małych młynkach, tak zwanych GS-owskich. Obstawialiśmy ze 6 takich młynków, żeby robić te usługi. No i w 97 roku jakby z żoną podjęliśmy, Padła bo decyzja. dzieci były no, wtedy małe, a córki jeszcze w ogóle nie było. Padła decyzja, że no, na tym gołym polu wybudujemy sobie no, ten młyn. No i poszło, jak to mówią, konie I po po betonie. betonie. Po 2 latach od Realizacja zaczęcia się udała. do skończenia ta realizacja się, dało się to zrealizować. Młyn pierwszy był o wydajności 70 ton na dobę. W 2008 roku jakby padła decyzja, żeby go no, przerobić, zmodernizować. No i poszła duża modernizacja, wszystkie jakby można powiedzieć meble ze środka zostały wystawione, włożony został młyn. No na tamte czasy to najnowszy jaki było możliwy do włożenia, o wydajności 150 ton, mieszalnia na 500 ton, przy tym już pełny komputer i młyna i mieszalni obsługi. No i można powiedzieć, że pracujemy tym obiektem. Oczywiście no, trzeba go dbać, serwisować jako dobre auto, żeby cały czas utrzymać tą jakość. No i tak sobie tym młynem pracujemy, ale też jakieś tam zamiary powiększenia tego młyna tam też w głowie gdzieś z tyłu, siedzą, tyłu. tylko no, na razie to za wcześnie o tym tak mówić. wybiegać daleko, bo mamy teraz ten cel w Rogowie tej suszarni, tych silosów. Jasne. Kukurydziany to jest taki temat, można powiedzieć, Na piedestale Na- jakby, na- nie? no myślę, że na drugi rok za to się weźmiemy. Panie Jakubie, my tu dużo o pracy, ale w międzyczasie też tutaj tak zwane statuetki wynagradzające Państwa działalność na przestrzeni tych lat gdzieś były tutaj już na poziomie wojewódzkim i nie tylko. Bo wiem, że lata temu chyba pierwsze miejsce zdobyliście, Tak. a w tym roku, za zeszły rok chyba
miejsce numer 2. Tak. Troszeczkę bliżej w dwóch słowach. No jest to takie trochę... Uwieńczenie pracy? Tak, docenienie nas przez jakby tutaj organy urzędowe, włodarzy naszych miast, gmin. Oczywiście jesteśmy tu znani, bo jakby można powiedzieć, dajemy ileś tam miejsc pracy, płacimy niemalutkie podatki, bo z samego transportu za 33 składy to już jest gmina tego ma sporo. jakieś tam pieniążki, Jasne. nie mówiąc o metrach. Jest jakaś i tak symbioza dalej. między dobrze prosperującym tutaj przedsiębiorcą, a dobrym włodarzem, można Zgadza powiedzieć, się. Jest ta współpraca. który nie podkłada, że tak powiem, nóg, nie? Bo tak, bardzo zgadza często się wśród przedsiębiorców mówi, że jak władza nie musi pomagać, ale żeby nie przeszkadzała. Tak, nie? tak. I to się zgadza. No i tutaj było takim sukcesem, jak zrobiliśmy ten młyn, to w 2008 roku ODR Bratoszewice nas jakby wziął do takiej agroligi, najlepsza firma danego roku. I w 2008 roku zajęliśmy jakby pierwsze miejsce w województwie łódzkim. To już jest pełen szacun, to jest ogromny sukces. Dla nas było to pełnia szczęścia. No i trafiliśmy jako później do całokształtu do Warszawy, do prezydenta, bo z każdego województwa każda firma z pierwszego miejsca startowała później do Warszawy. No i w Warszawie mieliśmy też chyba szczęście, bo zajęliśmy wicemistrza kraju. No to już ogromny szacun za te wyróżnienie. Potężne wyróżnienie i takie jakby dalsza chęć do dalszej pracy. Taki motywator dodatkowy, że jednak się okazuje, że ta moja praca, nasza praca była doceniona i przynosi efekty, bo skoro zauważają już najwyżsi włodarze te efekty, to znaczy, że są one mocno dostać duże. dyplom od ministra rolnictwa, mamy zdjęcie z prezydentem w tamtych czasach Komorowskim. Mamy to wszystko udokumentowane, wisi w gabinecie, także jest takie przypomnienie tej ciężkiej pracy, że warto było. A teraz takim nowym sukcesem, to ten nasz nowy oddział, który powstał w 2021 roku, zaczął być budowany, a w 2022 we wrześniu oddany do użytku. Firma, ten trzeci oddział w miejscowości Zleszyn jakby posiada magazyn o pojemności 40 000 ton, suszarnię 1000 ton na dobę, mieści się to na 3,5 hektarze. Jest to tak firma profesjonalna, już tak można powiedzieć na te czasy zrobiona na najwyższym poziomie, na najlepszym sprzęcie, jaki jest możliwy do osiągnięcia w świecie, do kupienia. Także jest to kawałek ładnej firmy i zostaliśmy znowu wyróżnieni w tym roku. Zajęliśmy drugie miejsce w województwie łódzkim. Okej, no to też bardzo wysoko. Jest to wysoko, szkoda, że nie pierwsze, nie zawsze ale inaczej uda, jest motywator, jest motywator, żeby działać dalej i znowu pogonić powtóry za tym pierwszym miejscem z 2000 lat. Może jakby było to pierwsze, to nie byłoby tej motywacji, ale jest to drugie, to jest motywacja, że musimy znowu jakiś obiekt wybudować. A plany są ambitne, to co wspominaliśmy. To jeżeli to się kiedyś zrealizuje, to na pewno wystartujemy ponownie w którymś roku nabór, jak będzie. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bo wiem, że tego czasu u osoby tak przedsiębiorczej jest mocno mało. No i pozostaje mi życzyć jak najwięcej tych pierwszych miejsc i jak największej sukcesów. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.